Cześć, jestem Ariel i zapraszam Was do świata Smart razem ze SmartMe. Razem z postępem zyskaliśmy kolejnego wroga. Wroga, który nas powoli zabija. Wroga, przez którego ciężko jest oddychać. Pamiętacie, jak w dzieciństwie wychodziło się na ulicę i czuliśmy metaliczny posmak na językach? Nasi rodzice mówili wtedy, że to jest smak zimy. Pamiętacie to? Bo jest to prawda. Zima smakuje smogiem, ale my się nie poddamy. Smog atakuje nas teraz z każdej strony. Widok gigantycznych kominów majaczących gdzieś w oddali. Stare piece, które przyjmą wszystko. Tysiące samochodów sunących leniwie po naszych ulicach. Ale smog nie jest już tylko cichym zabójcą. Mówimy o nim, próbujemy z nim walczyć. Dlatego właśnie zapraszam Was na kolejną recenzję SmartMe. Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3. Na zewnątrz jest nam ciężej walczyć ze smogiem, ale w naszym domu to my dyktujemy warunki. Dlatego właśnie mamy narzędzia w postaci oczyszczaczy powietrza, których zadaniem jest filtrowanie cząstek stałych PM2,5 i sprawienie, że to, czym oddychamy, jest czystsze. W dzisiejszym odcinku będziemy dla Was recenzować Xiaomi Mi Air Purifier 3. Do unboxingu tego produktu serdecznie zapraszam do osobnego filmu, a teraz przechodzimy do jego funkcjonalności. Oczyszczacz Mi Air Purifier 3 nadaje się do pomieszczeń od 30 do 40 m2. Jest to zwykła wersja bez dopisku Max, które są przystosowane do większych powierzchni. Jeśli chodzi o różnicę w stosunku do poprzednika, to cechuje się on większą wydajnością oraz lepszym filtrem. Oczyszczacz jest w stanie sprowadzić PM2,5 do akceptowalnego poziomu w ciągu zaledwie kilku minut. Musicie jednak pamiętać, że ten akceptowalny poziom nie jest do końca taki akceptowalny, dlatego że oczyszczacz ten jest przystosowany na rynek chiński, gdzie normy są trochę wyższe. Tam wynoszą 20, u nas 10, przez co oczyszczacz może oscylować w okolicach kilkunastu punktów. Dlatego właśnie, żeby obniżyć to do akceptowalnego przez nas poziomu, możecie wykorzystać Home Assistant, a jak to zrobić, sprawdźcie na poradniku na smartme.pl. Mi Air Purifier 3H to odpowiednik tego oczyszczacza na rynek europejski. Cechuje się on znacznie lepszym filtrem HEPA H13, który składa się z 3 warstw. Pierwsza, czyli warstwa PET, która odpowiada za powstrzymanie największych zanieczyszczeń, jak na przykład sierść lub włosy. Druga, czyli właśnie H13, która odpowiada m.in. za powstrzymanie zarodników, bakterii, pleśń, czy właśnie PM2,5 i PM10 oraz filtr węglowy, który odpowiada za powstrzymanie formaldehydów oraz lotnych związków organicznych. Sprawdźmy teraz, co możemy zobaczyć w aplikacji. Widzimy tutaj, że powietrze jest dosyć dobre, aczkolwiek moim zdaniem jest całkiem wysokie. Temperatura 26 stopni, wilgotność 39, czyli jest dosyć ciepło i dość sucho. Poza tym możemy sobie zobaczyć 4 tryby działania oczyszczacza, czyli automatyczny, nocny, poziomy 1, 2, 3 oraz ręczny. Poziomy pozwalają nam włączyć oczyszczacz na maksymalne obroty. Ja najczęściej używam automatycznego. Poza tym możecie sobie zobaczyć zużycie filtra oraz zaplanować włączanie i wyłączanie oczyszczacza o konkretnej godzinie. Poza tym mamy jeszcze automatyzacje, które pozwalają nam na uruchomienie oczyszczacza w specjalnych warunkach. Na przykład, jeśli na zewnątrz zmieni się pogoda i PM2,5 będzie zbyt wysokie, bądź jeśli w Waszym pomieszczeniu PM2,5 będzie zbyt wysokie. Czyli włączamy to tutaj, Air Purifier 3. I właśnie PM2,5 jest wyższe niż to, co zakładaliśmy. To są dosyć podstawowe funkcjonalności, ale zdecydowanie wystarczające. Zastanawialiście się, jaka jest maksymalna wydajność takiego oczyszczacza i jak szybko jest w stanie podskoczyć do maksimum swojej wytrzymałości, czyli zanieczyszczenia na poziomie 600? My postanowiliśmy to sprawdzić i postawiliśmy obok niego fontannę tortową, żeby zobaczyć, jak sobie z nią poradzi. Dwie minuty. Tyle wystarczyło, żeby wartość PM2,5 podskoczyła do poziomu 600, a kolejne pół godziny, żeby oczyszczacz poradził sobie z całym tym dymem. Podsumowując, Mi Air Purifier 3 to świetny oczyszczacz. Idealnie nadaje się do większości domów, poza tym powinni go docenić alergicy przez to, że jest w stanie powstrzymać pyłki. Jego jedyny minus to filtry, które będziecie musieli wymieniać co sezon, które kosztują około 200 zł. Więc jeżeli podobała Wam się ta recenzja, zalajkujcie, zasubskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek, a poza tym zapraszamy Was na smartme.pl, a w komentarzach napiszcie, jak Wy walczycie ze smogiem.